freedom. We take the battle to them. Siema, dzisiaj chciałem z wami porozmawiać o Charlesie Martelu, czyli Karolu Młocie. Karol, jakby tak powiedzieć, od jakiegoś czasu jest zapomnianym troszkę dowódcą, bo mało się go używa tak jak kiedyś. Czasem gdzieś na jakichś tam garnizonach, na niektórych tam flagach się gdzieś tam pojawia. Lecz no Karol w jego czasy, jakby tak powiedzieć, skończyły się na KVK1, KVK2, czyli typowo, gdzie już potem te dowódcy sokowi już nie są tak bardzo grywalni i no Karol z tymi swoimi umiejętnościami no już jest tak mniej grywalny i bardzo rzadko się go używa. Chociaż po teraz buffach z muzeum może coś się minimalnie zmienić, ale czy opłaca się go tam wyinwestować, jeżeli chodzi o złote głowy, jeżeli chodzi ogólnie o też te relikty muzeum? Powiem wam szczerze, to jest taki 50 na 50, ponieważ tak, Karol Mott w tym momencie, żeby w miarę fajnie był jeszcze w jakiś sposób tam grywalny, no to on by był grywalny z Liu, czyli Liu jako pierwszy, Karol jako drugi. I w tym momencie, żeby on był naprawdę dobrze grywalny, no to musielibyśmy mieć odblokowany ten drugi stage, atak piechota 35 i punkty zdrowia do 10%. Za niedługo odblokują trzeci stage, który będzie tam miał chyba 45 lub 50 do ataku i 15% do punktów zdrowia piechoty. I w tym momencie na takich trzech jakby reliktach odblokowanych, Karol już zaczyna być dla Liu naprawdę dobrym przyjacielem do gry. Nie będę ukrywał, że on z Aleksandrem Wielkim, czyli Liu z Aleksandrem Wielkim wychodzi najlepiej, ale jeżeli nie mamy tego Aleksandra Wielkiego na ekspertyzie, no to nie opłaca nam się znowu sadzać tutaj jakichkolwiek monet do reliktów. Więc to też jest taki temat, który no jest dość ciekawy. I w tym momencie jeżeli mamy Charlesa i mamy na przykład, nie wiem, tam 2 relikty odblokowane z Charlesa i chcemy go na przykład sparować Liu Charles, oczywiście możemy. I to naprawdę będzie współgrało nieźle, jeżeli odblokujemy tą trzecią umiejętność, trzeci relik u Młota. Ale tak jak mówię, to jest tylko wtedy, kiedy macie na ekspertyzie Karola Młota, kiedy macie, jakby tak powiedzieć, te 2 relikty odblokowane, wejdzie nam trzeci relik, mamy na to wszystkie te monety, no to okej, lećmy w to. I nie będę ukrywał, to byłby fajna para, dopóki nie wyjdzie nowy dowódca piechoty. Prawdopodobnie to będzie gdzieś w wakacje lub też pod koniec wakacji, początkiem września. Mogę się też mylić, bo to są tylko takie przypuszczenia moje. I do tamtej pory oczywiście ten setup Liu, Charles Martel będzie dobry. Przypuszczam, że jak wejdą nowi dowódcy piechoty, tam się troszeczkę zmieni, bo nie jest żadną, jakby tak powiedzieć, tajemnicą, jeżeli chodzi o dowódcę, że się pojawi nowy dowódca rally pod piechotę i na pewno coś z Open Field, więc to na pewno tam jakieś malutkie zmiany w piechocie będą, jeżeli chodzi o smite damage, bo nie chcę mi się wierzyć, że nie wypuszczą nic na smite damage'u. No ale ogólnie jeżeli chodzi o samego Karola, naprawdę no dowódca wygląda nieźle i ten dowódca z tymi wszystkimi muzeami, z Liu, no jest jakimś tam grywalną parą. To nie będzie oczywiście topka, nie, ale no jakiś tam zestaw już można. No i co dalej z Karolem? No słuchajcie, Karol jak Karol, on potrzebuje mieć, musisz go mieć na ekspertyzie, no ale ekspertyza wiąże się z wydawaniem złotych główek. Więc ja bym go oficjalnie, jeżeli go nie masz w ogóle, albo masz go na styku, ja bym go nie polecał, żeby robić. Naprawdę. Karol swoje już czas jakby tak przeminął, muzeum go to coś tam trochę podboostowało, ale w tym momencie też, jeżeli mamy tego Karola na fullu i nie tylko do Open Field, a chcielibyście na przykład go wykorzystywać na garnizonie, no to jest taka opcja, nie? Wiadomo, że Młot wtedy będzie miał jakiś większy tam współczynnik na tym garnizonie niż przedtem. Już widziałem, gdzie gra Gorgo z Charlesem Martelem, jeszcze przed jakimkolwiek buffami muzeum i to nie wyglądało źle. Więc no, moim zdaniem Karol Mott pomalutku no przechodzi już tak bardzo w tył i się dużo tam niestety zmienia. Młocik już ma swoje pomalutku lata świetności za sobą. Zostaje granie go tylko KVK1, KVK2 i to na plecach Isonga, żeby miał, bo to też robi robotę. No ale na tą chwilę nie będę wam ukrywał, że nasz kochany Karol Mott
już ma swoje najlepsze dni za sobą. To niby to skrzeszenie go poprzez muzeum może będzie niezłe, ale czy na pewno, powiem wam, mówię, to jest wszystko, jeżeli jesteś spenderem, wydajesz dużo i masz tam trochę tych, wiecie, masz tam troszeczkę tych itemków, materiałów, tak żeby sobie tego Karola bardziej rozbudować. Przepraszam was, ale już jest późna godzina. O, i się już tak trochę męczy dzisiejszy dzień. No więc to jest wasza indywidualna podejścia, ale przypomnij sobie jeszcze może, jakie tam Karol miał umiejętności, no bo Karol już jest dość dawno niegrywalny na SOK KD, czasem tak jak mówię, pojawia się w garnizonie, ale no co tu mamy, no premię, oddział tego dowódcy zyskuje 4 sekundową premię, 30% do zadawanych obrażeń oraz 400 osłoną pochłaniającą obrażenia. 1200. No powiem wam, że to kiedyś było naprawdę dużo, to naprawdę był bardzo, bardzo fajny dowódca. Do tego piechota tego dowódcy zyskuje premię 20 obrony, punktu zdrowia, szybkości marszu. Też był fajny bufik w tamtym okresie, kiedy on wychodził. Gdy ten dowódca jest jeden z dowódców garnizonu, w twoim mieście garnizon zyskuje 10% ataku, obrony, premia obrony strażnicy, premia do obrony garnizonu. No wiecie, to są małe statystyki porównania do tego, co teraz inni piechociarze mają. Oddział tego dowódcy daje 30% więcej obrażeń od kontrataku. To moim zdaniem taki ta umiejka tak mniej ważna. No i mamy tą ostatnią, gdzie zwiększamy premię obrony z 15 do 20, tak samo szybkości marszu i punktu zdrowia, więc widzimy, że tu ten Charles Martel już jest troszeczkę inaczej robiony. Ja to akurat mam Martela tak przygotowanego jakby co pod garnizon. Jakoś tylko tak kiedyś tak zrobiłem i tak zostało. Więc no Martel swoje tak naprawdę najlepsze czasy już miał parę lat temu. Teraz się skupiamy na nowych dowódcach i nie będę tutaj kłamał, że wiadomo, piechota w tym momencie to jest różne są twierdzenia, niektórzy mówią Liu i Aleksander Wielki, niektórzy tu mówią, że Scipio Liu, no jest wiele kombinacji, wiele takich powikłań. Niektórzy grają na setup Liu, Aleksander, drugi zestaw Guan, Scipio też tak oczywiście można grać, jeżeli mamy typową piechotę z dobrym girem, no to nie będę ukrywał, że fajnie to wygląda. No ale czy jest tym wszystkim Martel? Nie, jeżeli macie inwestować to złote głowy, to naprawdę ponawiam jeszcze raz informację, że nie ma sensu wydawać złotych głów Martela. Naprawdę, nie ma co, bo jednak te monety też troszeczkę, no trochę przegina z tymi reliktami, jeżeli chodzi o muzeum, jeżeli chodzi o monety, że to tyle kosztuje. No jeżeli mamy odświeżać tych dowódców, żeby ludzie z soku mogli grać, gdzie to się zaczyna od KVK3, no to kurde, dlaczego mają wydawać takie ilości tych monet reliktowych? To jest moim zdaniem już, no trochę chore, no ale to jest tylko moje osobiste zdanie, więc tyle ode mnie. Dużo o młocie nie mamy tutaj co powiadać, bo młot swoje najlepsze dni ma za sobą, ale chciałem to rozjaśnić ze względu na to, że w muzeum parę rzeczy się pojawia w ostatnim czasie i fajnie przypomnieć o tym dowódcy, jak to wygląda i kiedy on naprawdę jest ważny, kiedy on jest najbardziej potrzebny, więc tyle ode mnie. Dzięki, że jesteście. Pomagajcie rozwijać kanał, pchajmy go dalej. Trzymajcie się, hejo!